Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku ze Starfield. No i dzisiaj idziemy się dołączyć do Gwardii. Rejestracja, aha, to przez komputer. Imię i nazwisko kandydata Erlinka, obecna nagroda 0. Aby zgłosić się do egzaminu, wybierz umowę werbunkową, dobrze? Dołączając do Gwardii Zjednoczonych Kolonii, zgadzasz się świadczyć konieczne usługi na rzecz Zjednoczonych Kolonii, co może narazić cię na poważne niebezpieczeństwo, skutkujące obrażeniami ciała lub uszkodzeniami statku, mogącymi nawet doprowadzić do śmierci. W zamian Gwardia Zjednoczonych Kolonii zgadza się wynagradzać kapitanów zgodnie z ich poziomem doświadczenia i poziomem trudności zlecenia. Wszyscy kandydaci muszą otrzymać satysfakcjonującą ocenę podczas symulowanej walki, z powodzeniem ukończyć misję próbną. Po osiągnięciu obu celów Gwardia Zjednoczonych Kolonii zgadza się zasponsorować wniosek o obywatelstwo i gwarantuje przyznanie obywatelstwa Zjednoczonych Kolonii po osiągnięciu odpowiedniego czasu służby lub dokonania aktów szczególnej odwagi. Czy zgadzasz się na powyższe i chcesz rozpocząć swoją przygodę w Gwardii Zjednoczonych Kolonii? Ja, Arlinka, zgadzam się. Opcjonalnie zbadaj salę rekrutacyjną. Możesz przejść do sali egzaminacyjnej poprzez salę rekrutacyjną. Registration accepted. You may now proceed through the historical displays in the orientation hall or continue on to the examination. No dobrze, chcielibyśmy w takim razie otworzyć te drzwi. I to co to jest? No właśnie, tutaj chyba chcemy. In 2150, humanity learned the Earth's magnetosphere would collapse sometime in the next half century, eliminating all life on the planet. Decisive action was required, but the secure transport of an entire civilization would demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. What a load of UC propaganda. Still, can't imagine living through all that, with the world literally falling apart all around you. No ale się uratowali. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted something more: independence. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. Finally, the UC deigns to acknowledge the Free Star Collective. They're really big of them. Kurczę, wiecie co, mogliśmy na samym początku zacząć tę misję, bo tutaj trochę się dowiadujemy takich głównych informacji. It was only in 2230 that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the settled systems. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared 4 decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Janan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their god, the Great Serpent. But none could have guessed that this worship might take the form of a bloody war, the Serpent's Crusade. No kurczę. The Free Star Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the pleasure city of Neon in mutual defense. But in 2194, after the deployment of a UC medical star station in orbit around their world, the citizens of Narion
also requested to join the collective. The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Nerion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Nerion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. No to trochę historii. Dobra. Co my tu mamy? Historia wojny nariońskiej. Łocie. Ile czytania. Beginning in 2240, House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. Over the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. There remains, however, select members of House Varun who refuse to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. No kurczę. No dobra. Of the many conflicts between the galaxy's factions, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bioengineered alien creatures, the infamous UC xeno-weapons. It was only in 2311 at the Battle of Cheyenne that the scales finally tipped, the Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. This history is really starting to piss me off. All of it's spun so much it's basically lies. O! Znaczy teraz wiemy, czemu tutaj się nie lubili, tak? Ostatnio mieliśmy misję i oni się nie lubili. Kurczę, ile tego jest. Few settled worlds were left untouched by the colony war. But nowhere could the viciousness of modern warfare be seen more clearly than on the Freestar planet of Nera. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world were transformed into scorched husks, a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty. And today, Nera remains a continuing reminder to the horrors of unfettered war. Musimy odwiedzić tę planetę. Ciekawe, czy tam byłam, już nie kojarzę. Chociaż nazwa coś... I really hope this is just a phase. I can't stop staring at it. A real terramorph. No, fajnie, czekaj, bo jeszcze tutaj chwilę. In the midst of the colony war, a different kind of tragedy struck the UC city of Londinian. A newly constructed but critical supply center for the United Colonies' war effort, Londinian found itself overrun by one of the galaxy's most mysterious predators, the Terramorph.
A rare but pervasive threat to all human-settled worlds, terramorphs swept over the city, seemingly out of nowhere, on a scale never before seen in recorded history. Valiant efforts by the UC military slowed the onslaught, but the creatures proved unstoppable. Ultimately, the decision was made to destroy the Londinian spaceport, sealing off the city, the outbreak, and its citizenry from the galaxy at large. The tragedy of Londinian is mourned by the UC to this day. Tam musimy polecieć. Ciekawe, czy będzie można polecieć. Londinion. Kurczę. Duże ten budynek. After the devastation wrought by the Colony War, the UC and the Freestar Collective came together to ratify a treaty that became known as the Armistice. Both sides agreed to a vast reduction in standing forces, and that xeno-weapons and mech warfare would be outlawed. All related research was sealed away, accessible only in cases of dire emergency. But the Collective had another demand, that the active commanders of the UC military stand trial for their actions. The United Colonies, in the interest of peace and galactic security, agreed. In 2311, 3 United Colonies senior officers were found guilty. Commander Henry Durant, General Indira Rastogi, and Fleet Admiral Francois Sanon, known better as Ve Victus. All were sentenced to death for their actions, bringing the colony war to a close and returning peace to the galaxy at long last. Well, they got this right at least. The armistice was a necessary move to make sure the next war doesn't wipe us out for good. Okay. It was into this new world that the Vanguard was born. An official branch of the UC Navy, the Vanguard is the United Colonies Volunteer Fleet, serving a myriad of security, logistical, and reconnaissance roles. And after a sufficient length of service, UC citizenship is guaranteed to every Vanguard member. O, Open to all captains, regardless of origin, the Vanguard is leading the charge to protect and support the citizens of the United Colonies, wherever in the galaxy they may be. skoro tak. No one is born a United Colonies citizen. Only through service to the UC can one hope to earn one's citizenship. No bo nie mamy obywatelstwa But jeszcze. the UC prides itself on taking care of its people. Cost of living controls mean citizens pay less than their foreign counterparts for needs big and small. All citizens are issued a grant upon joining to get themselves on their feet. And Wow. only UC citizens have the opportunity to purchase property, getting the chance to live in one of the most beautiful cities in the settled systems. By joining the Vanguard today, you too can begin earning your place here, in the heart of galactic civilization, as a citizen of the United Colonies. No dobra. Tak to pięknie przedstawili. To chyba wszystko. Symulator lotu. Ojej, no coś mi się objęło uszy bardzo dawno temu, że tutaj można jakiś egzamin. O nie. Statki. Może zapiszmy grę, bo to wszystko... Welcome, applicant, to the piloting simulation chamber. Okay. So this is how the UC trains their pilots. Your exam. Interesting. Tam mamy wejść, dobra. Czy do tamtego? Nie, do tego. Dzień dobry. Panie egzaminatorze. Aha. Czyli rozumiem, że wsiadamy tak... This is the Mark 18 Flight Simulation Chamber applicant, currently in orbit around a high-detail recreation of a remote world.
When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Czekaj, bo myślałam, że mi misja wyskoczyła. O, ale czego nie mogę misji? A to? Usiądź w fotelu pilota w celu rozpoczęcia. Dobra, nie będziemy mieszać, bo zaraz coś zepsuje. Aha, i to jest, dobra, symulator. Niechaj będzie. Tyle co lataliśmy. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. Okej. New targets active. O, exp jest. A jakiś drop może? All targets eliminated. Progress recorded. Tier 1 reached. Initiating Tier 2. A co to jest tutaj to? Alpha Centauri misja? A nie, no dobra, czekaj. New targets active. A mamy namierzanie. Zacznijmy od osłon chyba. Wow. Gdzie on jest? Może rozwalimy mu rakietę, żeby nie mógł nas strzelać. Defeated. All targets eliminated. Progress recorded. Tier 2 reached. Initiating Tier 3. New targets active. 38 poziom. Porąbało ich. Żeby nie miał z czym, wiecie, w nas strzelać, nie? To takie... A gdzie jest ten kolejny? A możemy się wyleczyć? Progress recorded. Tier 3 reached. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Zapisz wynik wychodząc z symulacji. Dobra, przytrzymamy E. Wystarczy tego dobrego. No i elegancko. Możemy wyjść? Twój obecny wynik zostanie zapisany, ale utracisz wszystkie postępy? Shutting down. Ja nie chcę tych postępów. Znaczy chyba, że do czegoś będą mi potrzebne, na jakieś wyższe stanowisko czy coś, ale chyba nie. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Super. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. We'll only keep your best run. Nie. Ja się na żywo wykażę. Tam symulatory. Po co komu symulatory? My na żywo pokażemy. Jakby co to wiecie. F5 działa. F8 chyba też. To chyba na F8? Czy na F9 było wczytanie? Można się bawić. Ło, dzień dobry. Yes? You needed something? A co ty tak sobie tu siedzisz? Aha. A, my zjechaliśmy na dół. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? Or did you have some questions you needed answered first? Nie no, zdaliśmy egzamin. So these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Tak, proszę pana. Tylko żwawo, szkoda czasu. Tak, proszę pana. I like the fire, applicant. Let's get into it. W końcu jest wyżej stopniem od looking nas, at the nie? data? Hit every mural in the orientation hall, huh?
A test of preparation and thoroughness. Two traits the Vanguard values highly. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? All right, clear tier 3. We try to set a high bar, so that's no small feat. Nice work. I wonder how good I'd score. Nothing like a little friendly competition. So then, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Better than your average lab rat or diplomat, but pretty standard for folks going out into combat. Wow, just 10 long years of your life, then you can live under the jackboot of the UC for the rest of your life. Joy. Jak ja tego sama So, lubię. sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. No. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First, though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. O kurde. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? Lash yourself to the UC for a handful of credits. Not a choice one can make lightly. I couldn't agree more, friend. But it's also not a choice we force anyone to make either. We only want people who are willing to commit. Are you ready for that? Możemy to zachować dla siebie? O, lubię działać niezależnie. You're not in the Freestar Collective here. Vanguard keeps its work above board. You want in, you have to do it the same as everyone else. And that starts with the oath. Dobra. Fantastic. Then just follow me. Dobra, sam nie skomentował, że mu się to nie podoba, także jest okej. W ogóle gdzie ty... A, bo on przez tą windę za mnie gadał. Dobry jest. Trzeba będzie przebrać niedługo w coś innego, ileż można w tej czerni chodzić. A my? My w garniaczku dalej. Kapsloczek włączymy, o, idziemy. No i co, będę krzyczeć do miasta? A, tutaj, pamiętacie, tutaj stała taka grupka nowych. I tam przysięgę składali któregoś razu, jak przebiegaliśmy. A, było gdzieś tam nad wodą. Czy tu? Nie, może tu stali? Może tu stali. Wouldn't be right doing this where we couldn't see the skies. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Ciągle mi przysięgać, kurczę, każą. Dopiero co przysięgaliśmy Samowi, teraz musimy tobie... Przysięgam. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come, so Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? Aha. Jak dobrze mi płacą, jasne. Dobra. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to Crew Chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Give it your all out there. Supra et Ultra. 5800? Nawet spoko ta zaliczka. Exp też był nawet fajny. Tam nam każą iść? Czekaj, bo tędy będzie szybciej. Most folk prefer the jetpack. Ja wiem, że większość używa plecaków, ale no my mamy... Nie, my nie mamy. Mamy umiejętność korzystania z takiego plecaka, ale nie mamy plecaka. To jest najlepsze. Pogadaj z szefem załogi. Dobra, to idziemy.
Na naszą misję próbną zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie prosta, bo w końcu to próbna. I don't know. A pamiętacie, też byliśmy właśnie u takiej pani, która sprzedawała nieruchomości. Ona powiedziała, że ale sorry, bo ty nie jesteś obywatelem, to ja ci nie mogę sprzedać żadnego domu. To wychodzi na to, że w przyszłości będziemy mogli sobie tutaj kupić jakiś domek. Chociaż my już jeden dom mamy. No ale drugi nie zaszkodzi. Kora będzie mogła się w przyszłości wprowadzić. Nasz statek lepszy. Shocked she managed to limp back here at all. Pull it for leeches, get it fixed up, and let her know we'll have it ready as soon as we can. Yes, sir. Ah, you are new probationary then? Crew Chief Herat. Pleasure to be working with you. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. So, paying a visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Any questions before you head out? Czemu nie zrobiliśmy tej misji na początku gry? Tylko dopiero w 40 którymś odcinku. Wszystko jasne. Then I won't keep you. Make us look good out there, recruit. Pewnie. Nawiesz kontakt. No to rozumiem, że musimy... Praca dla żołnierza. Zjednoczone kolonie. Aha, bo to jest tak, Zjednoczone kolonie, kolektyw wolnych gwiazd. To oni się nie lubią, tak? Znaczy niekiedy się nie lubili. Kurczę, powiem wam, że te frakcje trochę mi się mylą, ale niech będzie. Ale chyba dobrze zrozumiałam. Mam nadzieję, bo sobie właśnie wstydu narobię, jak źle zrozumiałam. Tutaj mamy iść. No, kurczę, no wiecie co, to na bank jest frakcja jedna z pierwszych. No ale my sobie tu pójdziemy, jak jesteśmy już doświadczonym kapitanem. Wylądujmy. O właśnie, a ciekawe co nam dali, bo nie zwróciłam uwagi na przedmioty, które nam dali. Dali nam coś, czy tylko takie to było... Starting landing procedure. O. No dobra, wysiądź. Nie wiem, czy jestem wypakowana, ale... Hi. Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied with the results. Wasko, a czemu tutaj jesteś na zewnątrz? Weź się schować do środka, bo zmokniesz, chłopie. Nowe przedmioty, woda. Może mi dali jakieś... A właśnie, bo ja mam jakiś nowy... buntownik i ten berserker też chciałam zobaczyć. I mniej masz pancerza. Ja chyba nie mam pancerza. Pancerz. Co to może być pancerz? Tutaj weźmiemy sobie na 4. A może mi dali jakiegoś... Chociaż nie, skafandra mi żadnego nie dali. Co ja mam tyle różnych rzeczy? A są klucze, notatki. Weź to wyrzuć. Dobra. Mamy punkcik. Mamy punkcik. Sprzedaż o 15, to jest 5% za punkt. Kupno przedmiotów. Tutaj mnie nie interesowała ta... Tu chciałam iść w shotguny, nie? Ale teraz mamy fajny pistolet, więc już zaczęłam teraz, nie wiem. Możesz skanować planety i księżyce w układzie, w którym się znajdujesz. Szansa odkrycia cechy podczas skanowania 20%. Tutaj są już na odległość. Tutaj też na odległość. Myślę, że sobie pójdziemy w to chyba. To jest to mam na oku, a jak nie to, to...
Możemy te brać? Reaktory statku produkują dodatkową jednostkę mocy. Co? Osiągnięcie maksymalnego poziomu generowania energii przez statek możliwe jest poprzez kierowanie wyjątkowymi procesami nuklearnymi zachodzącymi w jego reaktorze. Reaktory statku produkują dodatkowo 3 jednostki mocy, 5 jednostki, ale troszkę nie rozumiem, co to znaczy. Możesz stawiać placówki na planetach z ekstremalnymi temperaturami, mroźnymi i piekielnymi. Zwiększa maksymalną liczbę wbudowanych placówek o 4. Możesz pracować nad eksperymentalnymi projektami w laboratorium Możesz wytwarzać egzotyczne na ławie, możesz wytwarzać unikatowe na ławie. Ekstraktory w placówce mają szansę na wyprodukowanie dodatkowych zasobów. O kurde. Eksperymentalne projekty w laboratorium badawczym brzmią bardzo kusząco, tak wam powiem. Tutaj chyba mnie nic nie interesowało, chyba że tutaj była osłona. Nie, tu była osłona. Pozwala na instalację ulepszonych modułów stanu. Ile tego jest? Dobra, pójdziemy... pójdziemy w te projekty, bo jestem tego ciekawa. Projekty specjalne, tak. O, dobra. Co my tu mamy? Nawiesz kontakt. No to... A to jest statek? Nie, to jest... To jest statek. Ło, co tu się tak przycięło? Już? Już. A, to jest ich statek, tak? O, no nie możemy tam wejść. Kurde, już chciałam świsnąć. Bo taki nawet, powiem, spory. Oho. No już mi się to nie podoba. Komuś to głowę urwało. Osadnik. Oj. Źle to wygląda, bardzo źle to wygląda. Zabytkowa kaseta wideo, patrzcie, VHS-ka. He. Zapewnia trwały dostęp do przepisu na potrawę głębia. Poproszę. Książka. Weźmiemy dla tej, nie? O, coś tu się da. Weźmiemy dla Kory. Tau Gourmet, wizja firmy. Plan. I lista obowiązków. Sprzątanie, spalanie śmieci. Okej. Notatnik. Myślałam, że jakaś fajna kolejna książka. Kurczę, ale ktoś tu narozrabiał u nich. O! Znaczy, stanowisko farmaceutyczne nie do końca mnie interesuje. Wolałabym bardziej, jakbyście mieli ten. Do badań, ale okej. Czekajcie, gdzie mamy iść w ogóle? Tam jeszcze niżej. Wow! A wy sobie tutaj widzę całe miasto budowaliście jakieś. O kurczę. To czekajcie. To tu trzeba sobie pozwiedzać, ale... O. Oj. Aż nim rzuciło. Coś tu się złego wydarzyło. Stanowisko do gotowania. No mam nadzieję, że ktoś przeżył i gdzieś się schował. Ubiór. Kiepscy ludzie, kiepskie żarty, to znamy. A wezmę, zobaczę później, jak wygląda. Chociaż ja wam tak mówię, że wezmę, jak wygląda, a później przepakowuję rzeczy i je przerzucam na statek i wam nie pokazuję, nie? Taki o sobie. Szkoda, że nasz ma taki fajny bonus i dlatego nie chcę się z nim rozstać. Czekać, w tą stronę miałam iść. No to zajdziemy
schodach? Tu są schody. Co to było? Co my tu mam z jakimś kurde potworem walczyć? Może to ten terramorf? O nie. Either I got hit harder than I thought, or you've got some incredible timing. Regardless, I think it knows you're here. I'll unlock the door. Second floor, main building. But be quiet. Aha. Be quiet. To czekaj, to my sobie zmienimy na ludzi O, tutaj sobie to zrobimy. No nie ma tu nikogo w pobliżu. A, i to jest grawitacja za duża, dobra. Nie. O, tam ją widzę. Siema. So what do we got here? Too clean to be one of the settlers. Or a pirate. You see on patrol, maybe? It'd make my day if you said you were a shock trooper out for a stroll. Ze szturmowców przybywam ja być uratowany. Co? Nie. Właściwie to przysłała mi Gwardia, choć nie wspomnieli, jak bardzo jest źle. Vanguard, huh? Yeah, I expect they didn't. I'm Hadrian. I was a researcher with the UC. I came here on a rumor of a... Well, I expect you saw the results on your way in. What's left of the settlers? The work of Oxysio Machina. A terramorph. Uh-oh. One of the nastiest aliens humanity's ever crossed paths with. And this one, well, it's something of an anomaly. Possibly a worrying one. A terramorph here? That is very, very bad news. Uh-oh. Zaraz, czy wszyscy nie żyją? I managed to scope out a fair bit of the facility before it found me. If there are any survivors of the attack, they're long gone. Okej, no to przyda ci się moja pomoc chyba. Raczej nie jestem w stanie poradzić sobie z zabójczym kosmitą. Nie no, jestem. I sure could. Because to confirm my suspicions about this creature, I'm gonna need a tissue sample from it. And to get that, I need its corpse. But there is a way we can give ourselves an edge against this thing. The plant's security system. The admin terminal's here in this building, but it needs its connection reset. And as I found out, that's not a one-person job. But if you can make it to the security outpost and restore the connection, I think I can get things back online. See if the settlers left us any other tools. Holo, holo, jestem tu, by pomóc osadnikom, a nie robić sobie zabawkę do rzucia dla jakiegoś kosmity. Nie, czekaj. No dobra, w porządku. Good. Once I see the connection reset, I'll get things underway on my end. Take care of yourself out there. Dobrze. And make sure you leave enough of that thing for us to get a sample. Czekaj, niech no się przygotuje porządnie. O. Elegancko. W lodówce też coś ma. A to szafka. Dobra. O, Frankensteina sobie pewnie ta poczyta chętnie. Ropucha. A, tam jest ropucha, dobra. Dobra, kochana. A gdzie są strzałki? Jak iść? No na razie nie widzę, że... Save trudny. Mamy to. Co my tu mamy?
Legendarny pistolet. Zadaje tym więcej obrażeń im mniej masz pancerza. Losowo zadaje obrażenia od radioaktywności i obniża morale celu. Naboje są wystrzeliwane w rozrzucie jak w przypadku strzelb. Dobra, zobaczymy. Myślę, że będzie można przetestować to sobie. Na 5. Co to? Stacja badawcza. Ja wiem, że to jest idealny moment na to, ale ja chcę te moje dziwne rzeczy, co przed chwilą odkryłam. Dekorowanie, roboty. Ja tu nie widzę nic. Jakichś eksperymentów. Dowiedz się, jak budować komercyjny zakład hodowli zwierząt. Kurczę. No i... Środek przylepny. Ale fajna stacja. A gdzie mamy iść? Tędy, dobra. Nie możemy iść górą? Do środka. Patrzę też, tego zwierzaka tu nigdzie nie ma, ale nie ma go nigdzie, by mi go pokazało, nie? Chyba, że jest tak oskryptowane, że go nie widać. Co my tu mamy? Połączenie. No, zresetuj. Automatyczne wieżyczki, wykryto uszkodzenie, błąd. Dobra, dzienniki ochrony. Connection restored. I'll make this quick. Plant's turrets took a beating, but I should be able to get you a couple of kill lanes. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings, and you'll lead it right into a crossfire. Hello? Wish I'd found this earlier. You notice those sensors around the facility? Part of a livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the terramorph is. But it's not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. Co tak pika? A, tutaj. Dobra. Włącz. Strojenie częstotliwości. W ogóle cele 1. To było świetne. Tracker's reading green. And what's that sound? The security lockdown is active. Shit. Stop. Stop whatever you're doing and get in cover. It's on the move. Jest. A nie. Look, I wouldn't engage directly if you can avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. Once they're online, lead the terramorph towards the lights and watch the fireworks. Give it hell, Vanguard. Czekaj, włącz zasilanie. Włącz zasilanie. Włącz zasilanie. A czekaj, gdzie on jest? Jak mam tam wleźć?
24 poziom? Ja muszę zapisać grę. Things are getting interesting. Gdzie on jest? Wow! Don't need a gun to take you out. Time to tank. Too bad there's no more. Nie. Use a workout. Hey, we actually did it. No pewnie. Constellation has skills. This deserves a victory lap. Trochę nie na ten poziom ta misja. Próbka, środek przylepny, o, elegancko. A my nie możemy go przeskanować? Nie możemy. Kurczę, no. Po co tam jakieś skradanie? Jak można po prostu postrzelać? Zrobione. Tracker's gone quiet. I suspect it's either hiding or... Wait. You did it, didn't you? Heavens above! You just flatlined a terramorph! Tak. Słowa, których szukasz, to dziękuję za uratowanie mi tyłka. Postaraj się nie brzmieć, jakby cię to zaskakiwało. Te teksty są dobre. Tak, wszystko za to. Oh yeah, taken care of. No big deal. You didn't happen to grab me a tissue sample, did you? Pewnie, że mam. Proszę bardzo. All right. I spotted a microscope downstairs. Let's see if we can't get to the bottom of this. Gdzie ty masz ten... Ojej. Kochana, gdzie ty masz ten mikroskop? Czekaj, bo wy tak lubicie przestać iść, jak się was wyprzedzi. Albo idę pierwsza, albo nie idę w ogóle. Takie zakrwawione... Ble. Jezus. Tak, jeden potworek. No nie, no jak oni nie umieją walczyć, no to jak będziesz sobie poradzić? Okropieństwo. O, ja tu byłam. No dajesz. Older model. Alright, let's see what you can do. Running basic diagnostics? Nothing. Maybe a flag scan? No. Spectrograph. Damn. This equipment, it's not set up to do a proper analysis of our sample. But this terramorph being here, of all places, it doesn't make sense. Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, livestock, pests. But terramorphs? They're different. To our knowledge, no one's ever spread them intentionally. Yet somehow, they follow us. She's right. Everyone's got theories about them, but no one has the answer. So when humans settle a world, 70 to 100 years later, terramorphs tend to just appear. No one knows how or why. Dangerous, but at least predictable. Talseti, though, it's too young to have a native population. It's only been colonized 20 years? But then the other option, that someone captured one of the deadliest predators in the galaxy just to wipe out some settlers minding their own business? That seems awfully implausible. Which means we're either looking at a truly strange murder or a faster type of terramorph growth, the results of which could be catastrophic. Terramorph outbreaks have taken down far bigger colonies than this one. A nikt nie pomyślał o tym, że po prostu ten terramorf sobie żył na tej planecie, zanim ta kolonia się tu pojawiła? Jakim cudem nikt nie wie, jak terramorfy dostały się na zasilone planety? Czy nie są one trudne do przeoczenia? No Well, właśnie. they're not exactly buying tickets and flying coach. The theory is that they're spread by some kind of egg or seed that's able to evade our detection.
But how the hell an undetectable egg turns into a terramorph without anyone noticing is a question no one's ever found an answer to. And it's why what's happened here could be real bad news for the rest of human civilization. No to musimy coś zrobić, to szybko. You're right. We just need more information first. Time was, I had access to one of the best repositories of terramorph research in the galaxy. Seems a natural place to start looking, if I can figure how to access it. But we also need to get this sample properly analyzed, get confirmation on just how concerned we should be. Luckily, I think I know just the person to help with the sample. What would you say to delivering this to him for me? Yeah, I'd do it myself, but I need to call in some favors. See if I can't get access to that terramorph data. Plus, maybe just pop by a hospital for a little bit. Clear it with your commander first if you have to. You can even show them this. My gene tag. Tell them Hadrian Sanan is worried there could be more attacks on the horizon. They should recognize the name. A zaraz, Sanon. No właśnie, czy przypadkiem to nie jest jedna z tej trójki? A? I was. Long time ago. No właśnie. Family tradition. But I know some of the folks from my old unit moved into the Vanguard. A couple even owe me favors. If I'm lucky, your commander is one of them. Okej. Dobrze, to pilnuję. Oh, you don't understand what a weight off my shoulders that is. I need Dr. Percival Walker to put together a sample analysis for this thing. Full workup. He'll know what that means. I'm not sure exactly where to find him, but last I heard he was contracting with the Trade Authority on Mars. There's a place called the Sixth Circle in Sidonia. Bar run by some old friends. I'll meet you and Percival there. And here. It's not exactly a bounty, but you certainly deserve them. Should cover the cost of fuel to Mars, at least. Now please, go check in with your commander. We need to know what we're dealing with. No rzeczywiście. Na waciki będzie. No dobrze, moi drodzy, w takim razie do naszego dowódcy zgłosimy się w następnym odcinku, bo ten i tak już troszkę długo trwa. Fajnie było pokonać terramorfa. Myślę, że jakbyśmy robili tę misję na samym początku, to trzeba było zrobić tak, jak gra przewidywała, po kolei wprowadzić w wieżyczki, bo nie dalibyśmy rady po prostu go pokonać. No ale że już jesteśmy kozakami teraz, no to... Już nie jesteśmy sandałki, teraz jesteśmy kozaczki. Także daliśmy radę. No, także moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I do następnego. Bye!